Witam. 29 sierpień 2024 rok i słoneczko. Przepiękny dzień. No i mamy dalsze historie naszego wspaniałego Merkurego, który Merkury potrafi wiele zdziałać. Jedną z najciekawszych rzeczy, jaka w tej chwili występuje, właśnie związana z tą planetą, to ta sztuczna inteligencja, bo jest to przecież nośnik przekazu i wykorzystanie jego następuje w bardzo niebezpieczny sposób, ponieważ ta sztuczna inteligencja nie idzie w parze z naszymi oczekiwaniami, czy ona będzie pomagać nam, tylko ona będzie nas oceniać i będzie nas prowadzić. Nie może ktoś, kto rozpoczyna od pewnych kwestii, przypuśćmy koziorożca, i teraz opanowuje całą strukturę. Tutaj bardzo często osoby nie pojmują jednej rzeczy, że oparcie się o barierkę, żeby nie wpaść do strumyczka czy do rzeki, to nie jest to samo, co oprzeć się o jakieś wiadomości, które wiemy o tym z Wikipedii, że po prostu kłamią, że sobie żartują z nas, że nie potrafią zbudować pewnej konsekwencji. I ta konsekwencja jest bardzo często bardzo źle traktowana, dlatego że konsekwencją jest jedna rzecz. Jeżeli ja wiem, to muszę wiedzieć na pewno. A to, że mnie się wydaje, że wiem, to nie ma nic gorszego. Bo jeżeli mnie się wydaje, to znaczy, że ja wiem, że nic nie wiem. A to jest największy morał, który już ciągnie się, wiecie, kto powiedział, i tutaj nie powinniśmy w ogóle zastanawiać się nad jedną rzeczą. Oczywiście, że Dwadasamsa jest w Skorpionie naszego Słońca. Nasze Słońce jest w Dwadasamsie Skorpiona, a wszystko się dzieje w Pannie, a Panna to precyzja i rzemiosło, i także Merkury, i tutaj całe te moje historie, które chcą uwrażliwić Państwa na pewne kwestie, które są dosyć niebezpiecznymi kwestiami, bo one nie kształtują nas, a nas izolują. Bo jeżeli nie mamy wiadomości doskonałe, na przykład w tej Wikipedii, to czy na przykład w tej nowej sztucznej inteligencji, to nie posłużymy się książką, bo już ona jest niepotrzebna. Ona przychodzi do lamusa, a właściwie do śmieci, i historia właściwie powtarza się, bo te książki będziemy utylizować tak jak za czasów pana z krótkim wąsikiem albo jeszcze innych panów dyktatorów, którzy w tej chwili, niektórzy pod maską, że oni chcą tak dobrze, jednak stają się tymi samymi postaciami i co najciekawsze, że nie potrafią za bardzo maskować się, tak jak na przykład Duce stał jak to było dobre. W sumie tamta ideologia w tamtych czasach miała swoje branie i to branie było tak mocne, że w gruncie rzeczy nawet ludzie o statucie bardzo porządnych postaci czy historii, w historii swojego życia poddali się temu. Zresztą co tu ukrywać, my patrzymy tutaj na Włochy, czy patrzymy na jeszcze inne kraje, ale też tam był ta przeciwna strona, która wcale nie była taka przeciwna, która dzisiaj właśnie funkcjonuje, o której mówił pan Karoń, i zwracam się do osób, które nie wiedzą, kto to jest. Proszę zwrócić uwagę na tą osobę i na te
zapisy, które są na YouTubie, ponieważ one są nieocenione z panem Karoniem. I bardzo żałuję, że tak się stało, że nie, a miał prośbę, żeby mu filmować, ale po prostu no wtedy te ostatnie 3, a właściwie ostatnie 5 lat ja miałem, no zresztą te osoby, które śledzą mnie, wiedzą, o co chodzi, bo nawet ze swoimi uczniami nie utrzymuję kontaktu, tylko telefoniczny, a jest to spowodowane tym, że no, znacie te czasy i a też przygotowuję teraz to swoje studio i to studio jest ciągle czegoś mało. Ale to dosłownie ciągle. W tej chwili mam Dremel, to jest taka maszynka wibrująca do przecinania, no ale muszę odczekać chwilę, żeby mógł go otrzymać, ponieważ go pożyczyłem, a ta osoba jest na wakacjach. No i proste. Wszystko się przesuwa w antyczasie, nazwijmy to tak, ponieważ tego stwierdzenia na pewno nie znajdziecie w tym wszystkim, ponieważ jeżeli istnieje czas, to musi istnieć antyczas, a jeżeli istnieje antyczas, to ile czasu, a ponieważ mamy czas Merkurego, a Merkury jest, nazwijmy to tak, że schizofrenią słowa, albo patologią słowa, bo dzisiaj istnieje patologia słowa. Jedną z najważniejszych słów jest ta koalicja z Wenus, tak? Tylko w innej formie, a co tu ukrywać, Wenus akurat no, dzisiaj znalazła się, zaraz, czyżby możliwe to było? Tak, w wadze. No i weszła do swojego królestwa. To właściwie powinienem drugi film stoczyć, a ja chcę o Merkurym, a tutaj mi Wenus wkroczyła, nawet nie zauważyłem. To jest to, że po prostu mam za dużo spraw na głowie, ale jeżeli ta Wenus znalazła się u siebie w wadze, wyobrażacie, co to jest waga? Waga to są negocjacje, waga, to po szybko tak zrobimy, bo jutro zrobimy dalsze historie. Wenus to jest planeta przede wszystkim wydatków. Wiecie, jak to można by było powiedzieć, kobieta kosztuje. No, Wenus ma też swoje zagadnienia. Ja nawet nie zauważyłem, że ta Wenus zrobiła, bo to może, ale zrobię jutro film o tej Wenus, taki bardziej istotny, ale tutaj jak ona znalazła się w wadze, to ona jest taka troszeczkę wojownicza i zwróćcie uwagę na pewne historie negocjacji i bardzo mocno uderzające. I teraz tutaj jedna z osób napisała, że ta pani ze Stanów Zjednoczonych to ona jest pod znaku wagi i ona się martwi. Miała w pełni rację. Ja nie znam kosmogramu i muszę porównać tego pana byłego prezydenta i panią, która pretenduje na prezydenta. Chciałbym porównać. Nie mam czasu na to. Po prostu jeszcze jest dużo czasu, także i tutaj całkowicie się zgadzam. Dlaczego? I teraz o co chodzi tutaj w tym wszystkim? Dobry temat na wagę. Ta pani Harris kontra Władimir. Wiecie już, który, bo jest tylko jeden. Oni będą oboje, oni są oboje spod znaku wagi. Ale numer. Wyobrażacie sobie, ci, którzy grają w szachy, to wiedzą, jak waga postępuje. Jaka będzie walka nie o tron, o władzę. To nawet takiego filmu nie stworzono. Waga w tym momencie się nie przebiera w środkach. Z wagą walczyć to samo, co
rosyjska ruletka, krótko mówiąc, kłania się. To jest horror, po prostu horror i to w najgorszym momencie. Więc jeżeli teraz, patrząc na to, że nie, to jest osobny temat, bo tutaj pobiegnę, ale daję do myślenia tym osobom. Bardzo dziękuję za taki temat. Ja nawet nie wpadłem na to. To jest po prostu, no widzicie, coś nagle spontanicznie, jakaś myśl przychodzi i człowiek wariuje, bo no zawsze te filmy by mogły trwać i 4 godziny. Zresztą te osoby, które wiedzą, jak ja byłem jeszcze na fotce, to na fotce potrafiłem 2 godziny gadać i nawet dłużej. I osoby mnie bardzo dziękowały, a najbardziej mnie śmieszyło, że pisały do mnie dziewczyny przeważnie, że pan skupił kompletnie wszystkich. Czy panu za to płacą? A ja sobie ćwiczyłem. Dlaczego? Dlatego, że fotka miała fantastyczną jakość. Fotka ma naprawdę to streamingową, tą jakość ma genialną. Z tym, że nie sprawdziłem jak telefoniczna, bo wiecie, no fotka to jest randkowy program, a ja tutaj o astrologii, ale przeze mnie powstała ta forma taka dosyć dziwna, bo dzisiaj można wykupić, na przykład prowadzą muzycy i można tam nawet wpłacać jakieś pieniążki, które dają w gruncie rzeczy no niezłe apanarze, tak? No, bo to się opłaca, jeżeli się prowadzi taką historię, jak tam jakąś dyskotekę, czy coś takiego, czy tam jeszcze jest tym DJ-em i pokazuje się, no to jest całkiem niezły interes. I teraz patrząc się na tą wagę, o tej wadze to ja muszę zrobić, ale nadmieniam, że będzie lada moment, może nawet jutro zdążę, bo też ktoś się tutaj rozpisał na temat płaskoziemców i tam jeszcze coś, że mam mu udowodnić, że Merkury to jest jakaś kulka. To nie jest kulka. No ale dobrze, zrobimy taki filmik na pewno i postaramy się przekonać, nie ma sensu. Ja nikogo nie mam zamiaru przekonywać, tak jak nie przekonuję do astrologii. Astrologia jest wiedzą, to jest wiedza, którą trzeba wiedzieć. I to jest tyle. Tak jak powinniśmy nauczyć się pisać i umiemy pisać, bo uczyliśmy się w szkole tam jakiejś podstawowej, czy nawet w przedszkolu. I następnie postępujemy w odpowiedni sposób i zaczynamy pisać. A czy wszyscy muszą pisać poezję czy wiersze? Nie. Ja już tyle lat podchodzę do tej książki, tak ona już powstała, już tam te 14 czy 60 kartek jest, ale to wszystko jest mało, to musi być 5000 kartek, 10 000 kartek, bo to z tego się potem wyrzuci połowę, to musi zrobić ten człowiek, który będzie składał to wszystko. Musi ocenić to, potem musi iść to do korekty, potem musi iść tam gdzieś. No i to jest wszystko praca Merkurego, no i to tak jest. I teraz patrząc się na tego Merkurego, który jest w Lewie i w Dwadasamsie Barana, teraz tak, Baran to jest ten, który daje motorykę i teraz ta motoryka uderza bardzo silnie w te wszystkie punkty, które są dosyć niewygodne, bo po pierwsze my nie pojmujemy po co. Na przykład jesteśmy zachwyceni sztuczną inteligencją czy sztucznym, tylko nie zwracamy na to uwagę, że ona się uczy nas, a nie my uczymy ją. Czyli ona się uczy nas, jak nas poskromić. To jest tak, jak wchodzi człowiek do klatki lwa. I teraz z tym lwem, czy będzie walczył, czy nie będzie walczył. Jak będzie walczył, to go za 4 minuty nie ma, bo lew go po prostu rozszarpie, zje. Może nie zje, bo wypluje, bo może by nie smakować na przykład. Ale idziemy po to, żeby ten oto on skruszył się i ugiął
przed człowiekiem. Bo człowiek ma jakąś władzę, jaką władzę przez ileś lat, albo ma taki talent, co rzadko się zdarza, ale może mieć coś takiego jak predyspozycje. I te predyspozycje my jako astrolodzy świetnie wyczuwamy, bo to jest zapisane w kosmogramie i w kosmogramie predyspozycje fantastycznie widać, bo one są i my po to przychodzimy na ten świat, żeby je odczytać, żeby astrolog odczytał i żeby powiedział, do czego się nadajesz, kim jesteś, jaki możesz być, jak dalece możesz dojść, jak dalece możesz przekroczyć pewne linie, które są bardzo istotne i jak dalece możesz funkcjonować w tym swoim zagadnieniu. Jakim jest życie, to jest raz, ale dwa, to jest to, że my właśnie budujemy w ten sposób tego Merkurego. Budujemy w sobie, który nam daje możliwość korespondencji, bo to jest różnica, że jeżeli nie umiemy korespondować z sobą, rozmawiać, czy też przekazywać sobie wiadomości, tracimy, przechodzimy do świata. Nie można powiedzieć, że zwierząt, bo zwierzęta się świetnie komunikują i nawet zaskakujące, nawet można poznać tą mowę ptaków, mowę zwierząt, mowę małp. Na YouTubie jest chyba z szympansem, jest rozmowa tej biolog, która rozmawia z tą szympansicą. Z gorylami można rozmawiać, z psami się świetnie rozmawia. Dzisiaj są już urządzenia nawet takie. Zresztą, co tu ukrywać, mój pies w ten sposób reaguje, moja suczka reaguje na wyjście, na spacer, na działania. Także to nie jest, ten Merkury jest wszechobecny. My dzięki Merkuremu możemy rozwijać swoją świadomość, czyli on jest układem, tym mózgiem, tym przekazem właściwie, bo to też nie jest tak, bo w astromedycynie jeszcze są zupełnie inne wiadomości, ale to tylko dla fachowców. Może poprowadzę takie wykłady. Zobaczymy. Mamy ku temu jeszcze czas i przyglądam się właśnie Merkuremu, co on jeszcze może zrobić. Najgorszą rzeczą, jaką jest, wracam do tej sztucznej inteligencji, kiedy ta sztuczna inteligencja zaczyna bać się nas. A to jest bardzo charakterystyczne, że w tej chwili, jeżeli zadamy pytanie jej, dosyć trudne, to ona nie umie odpowiedzieć. Wygasza, albo na przykład kiedy korespondujemy z nią, kiedy rozmawiamy, ona nagle skończył mi się czas, albo tam jeszcze coś. Też o takich rzeczach słyszę. To znaczy, że jej poziom intelektualny jest bardzo niski. Kiedy ona przewodzi nad tobą, kiedy ona zadaje ci pytanie, to tak jak było z tym pierwszym komputerem, kiedy zapytano się, kto rządzi światem. No i wyszło, że to największe zło, jakie może być. Ale kiedy zapytano się, kto jest najważniejszy na świecie, to właśnie już odpowiedział komputer, że Bóg. I tu jest właśnie ten sukces, ponieważ pytanie uzależnione, jak pytanie stosujesz, jakie je robisz, taką dostajesz odpowiedź, ale czasami po prostu ta odpowiedź zawsze może być skierowana ku jednemu, a w tej chwili, jeżeli żyjemy w tych, nazwijmy to tak, w czasach ostatecznych, no to mamy tych płaskoziemców, mamy ciągle coś nowego nam zafundują, po to, żebyśmy odeszli od tematu głównego, żeby można było wprowadzić nas na tak zwaną, jak macie węgierskiego chłopa, ja to wam pokażę, to on był bez butów i robił coś takiego, że wchodził w takie błotko, które zrobił tam jakiś osobnik z ogonem. Przepraszam, ale... już po wszystkim. Już wiem, o co chodzi. I deptał, żeby nie zmarzły mu nogi i stopy. I to jest taki, nawet jest taki obraz, kiedy
właśnie siedzi w tym. Słuchajcie, ja nie wiem, czy wychowywaliście się kiedykolwiek na wsi. Jak ważne jest dla gospodarstwa, jak ważna jest dla gospodarstwa krowa, czy byk, czy muł, czy wół. Jak ważne, ja nie mówię o koniu, bo na konia czasami było nie stać. Ja jeszcze pamiętam, kiedy naprawdę byki jak byki, ale to były muły, kiedy chyba muł, bo to było z rogami i ciągnęły, no, orały ziemię. Naprawdę pamiętam jeszcze takie czasy i wujek mówił do mnie, że to jest smutne, bo one tylko ciężko pracują na człowieka. One potem odchodzą, umierają i albo człowiek je zdąży zjeść, bo zabije, albo po prostu się zakopuje to w ziemi. Ale o co chodzi? Że to on jednocześnie pracując bardzo ciężko jadł i użyźniał. I to było bardzo ważne, to użyźnianie i to masowanie tych stóp w tej minie, popularnie rozmawiając, daje pewną świadomość, bo tam jest ciepło i nie wiem, czy jak byliście w harcerstwie, to jak była rozmowa, że musimy spać zimą w tym miejscu, to żeśmy zbierali właśnie te placki krowie i rzucaliśmy do takiego dołu i przykrywaliśmy to taką takimi liśćmi i tam potem na to warstwę ziemi. I jak zimą się wracało w to miejsce, to miejsce nawet parowało, wytwarzała się tam wysoka temperatura. I można było namiot na tym postawić, oczywiście, tylko że on musiał mieć podłogę, żeby zapachy nie szły, ale było bardzo ciepło w tym namiocie. Ja byłem w takim namiocie, słuchajcie, była gdzieś tak -10 było i w tym namiocie było 27 stopni. Słuchajcie, naprawdę było bardzo ciepło. To była duża taki harcerski namiot potężny, taki, gdzie łóżka można było wstawić. I myśmy tam nie nocowali, tylko to było takie szkolenie, że takie rzeczy można robić, bo w harcerstwie robiliśmy dużo ciekawych rzeczy. Zresztą mam nadzieję, że spotkamy się z druchami i druchnami z tamtych czasów i opowiemy o tym, bo to jest taka historia, którą musi się nieść. I to jest właśnie to harcerstwo, to jest ten Merkury, to jest właśnie te opowieści wszystkie, które zostaną zniszczone, bo dzisiaj takim człowiekiem był, nie pamiętam jak on się miał na imię Adolf chyba, nie pamiętam jak nazwiska, jak on mówiłem na niego leśny dziadek, bo opowiadał o takich dziwnych rzeczach, które ja znałem z autopsji i bardzo się cieszyłem, że ktoś taki jest. On opowiadał o trawie, o chrzanie, o rabarbarze, o wielu rzeczach, które są jakby zupełnie z innej historii, a to są wiadomości, które są nieocenione dla nas, bo te wiadomości utwierdzają nas, że my żyjemy, że możemy żyć w każdym środowisku, w każdych warunkach, bez możliwości dostosowywania się, bo to jest najtrudniejsza rzecz, kiedy my nagle stajemy i nagle na pustyni i co my tutaj robimy, i to jest ci, którzy, i to co ja proponuję, strefę mroku, to właśnie strefa, no to też jest strefa mroku. Strefa mroku właśnie to proponuje, że nagle znajdujemy się w innych warunkach, w innej rzeczywistości, zupełnie w innej świadomości. Obejrzyjcie te filmy, bo te filmy Wam otworzą i one nigdy nie były, one były wydane w Polsce, one szły w kanale Plus po polsku, ale ja nigdy w życiu, tylko 2 filmy chyba na YouTubie są, ale po polsku.
i są bardzo dziwne, ale gdybyście oglądali pomału te filmy, byście zauważyli, że wasza świadomość zaczyna dojrzewać do czegoś innego, bo Spielberg też zrobił tą strefę mroku, ale na podstawie, bo to jest, nie pamiętam, że 46 czy 64 filmy, one były równolegle pokazane. Alfred Hitchcock przedstawia, nie wiem czy oglądaliście, ta seria jest i tą serię można zdobyć, bo ona jest nawet na YouTubie i bardzo podobna seria jest Archiwum X. To też jest mniej więcej tylko Archiwum X jest późniejsze. Taken jest bardziej, Taken obejrzyjcie jak możecie, bo Taken jest to pokazane zupełnie jeszcze co innego. I to jest właśnie ten Merkury zupełnie w innej formie, bo teraz, jeżeli chcecie dojść do jakiegoś aplauzu i zrozumienia królewskiej wiedzy, to pierwsza podstawowa sprawa, niektóre rzeczy są tak zwane niedowiary. I to niedowiary, zresztą taki program nawet był, ale to nie chodzi o to, bo niedowiary nie jest niedowiary, tylko czy biały kolor jest białym kolorem, czy wy w to wierzycie? Ja wam udowodnię, że biały kolor nie jest białym kolorem, bo jeżeli w tej chwili zgaśnie światło, to czy ta moja tutaj bluzka absolutnie nie będzie biała. Będzie taka jak zgaśnie światło, czy jak noc. Czy my to nazywamy nocą, ale jeżeli zapalimy czerwoną żarówkę w tym pomieszczeniu, w którym będziemy, to ta kartka przyjmie ten kolor. I my też. I my w swojej świadomości, w swojej perspektywie myślenia przyjmujemy te kolory, które są w tym świecie. I to jest rola właśnie Merkurego, ponieważ my widzimy, a przecież Merkury, można by powiedzieć, nieprawda, proszę pana, to nie jest wzrok. Komunikacja, jaka przyjmuje układ nerwowy, właśnie to jest to. Nigdy nie jest jedna planeta, tylko jest zespół planet, który odpowiada za wzrok. Bo wzrok zaliczamy do ryb. Oczywiście, że tak. Ale w tym momencie, kiedy mamy Merkurego, Merkury może nam podać taką wiadomość w impulsach, które przejdą przez nerw trójdzielny i dojdą do naszej kory mózgowej i my w tym momencie rozdzielamy na pewne miejsca, w których właśnie rozróżniamy barwę, kolor, natężenie i tam jeszcze. Tak samo jest ze słuchem. Czy kolor koresponduje? Mówiłem o planetach, tak? Ale przerwało mnie to i o właśnie działaniu. Działanie teraz, jeżeli przyjrzymy się planetom, to każda planeta ma swoje określone ruchy w naszym organizmie. I te ruchy, tymi ruchami, tak będzie lepiej, tymi ruchami można sterować poprzez planetę. Między innymi Mars jest tą planetą, która pcha, czyli do przodu, czyli już wiecie o tym, że pcha. Wenus kalkuluje, negocjuje, bo ona weszła w tej chwili do wagi i ona będzie negocjować, czyli to, co nazywamy szukaniem koncepcji. I jeżeli myślimy, to zastanawiamy się, czy nam się to opłaca, czy nie opłaca, ale tym wszystkim steruje właśnie Merkury. I ten układ musi być w pewnym momencie jakby spójny. Jeżeli on jest spójny, to wtedy wtrącają się następne planety, które są już wtrącone w ten cały szereg, bo to nie jest tak, tylko wszystkie planety biorą udział. Bierze Saturn, skąd bierzecie wiadomości i czy jesteście przygotowani na to. Uran daje wam ten błysk, oj, faktycznie to się opłaca. Teraz
Jowisz wyolbrzymia, ale i tragizuje, robi z was pajace intelektu, nazwijmy to tak. Potem jest Neptun, który zrobi wam z tego piękną iluzję i wpadacie w szał i jacy wy jesteście wielcy i potężni i wtedy stajecie na piedestale i podskakujecie, jak śmiesznie tak wyglądacie, mniej więcej jak lew skaczący z gazety na podłogę. Słyszycie te dźwięki? No i mamy po kolei jeszcze Pluton, który jest jakiś to jest straż pożarna. To nawet nie wiedziałem, że takie dźwięki mają w tej chwili, bo chyba każdy wóz ma inne dźwięki. Najbardziej mnie się podobało chyba jak wjechaliśmy przez Łowicz albo Skierniewice. No dosłownie płakał ten samochód. Takie ła, ła, ła. No tak się śmialiśmy w samochodzie, bo ten sygnał był taki no bardzo płaczący. Naprawdę. Dobrze. Zmieniłem. O Boże. Już jest gorąco. Naprawdę już zaczynam troszeczkę kuleć. I bierzmy jedną rzecz pod uwagę, że ten Merkury jest koordynatorem tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili. I Merkurego mamy w Lwie. To nie jest to, że on jest w Lwie. Zawsze to zależy przede wszystkim od sensu, jakie sobie zadajemy pytanie. To jest też jedna z wersji, taka interpretacja, pytanie i odpowiedź. I patrzymy, gdzie jest zarejestrowane to ciążenie planetarne. I kiedyś wam pokażę to, ale to są warsztaty przede wszystkim astrologiczne. Ale ci, którzy się znają, potraktujcie ten moment, że zrobicie coś takiego, że macie Merkurego na ascendencie. O tak jakby tutaj był ascendent. I zobaczcie, co jest w górze. Zobaczcie, przyjrzyjcie się. Jeżeli na ascendencie, na ascendencie będzie w tą stronę, tak? O, w tą stronę, przyjrzyjcie się. W tą stronę, to zobaczcie, co będzie na samej górze. Pokazuję wam. Jak mamy na ascendencie Urana, to w górnych planetach będzie Uran i Jowisz. Nie wiem, czy chcielibyście mieć do czynienia z Uranem. Uran jest wolnością, niepodległością i w pewnym sensie działaniami, a teraz sobie pomyślcie, jakie kraje są spod Uranu. I wtedy będziecie już mieli kompendium wiedzy. Dlatego właśnie ten Merkury zrobił tą, powiedzmy, że rewolucję, czy ewolucję, no w tej wiosce, którą mamy olimpijską i teraz w tym, co zrobił pan, który przewodzi Warszawie, zrobił też tam jakiś taki show, który jest bardzo niesmaczny. I właśnie to jest ten moment, kiedy my musimy na to zwracać uwagę. Powodem jest to wszystko, że to jest układ powiązany z układem właśnie Uran jest wyższą oktawą Merkurego i on nadaje w pewnym sensie ton ten nerwowy taki ton, jakbyście uderzyli w misę taką tybetańską i położyli sobie na plecach albo tutaj gdzieś na splocie słonecznym i te wibracje
wprowadzają was w taki rezonans, jakby, że nawet nie możecie zasnąć. To jest to, że dostajecie jakąś wiadomość i ta wiadomość wami tak wstrząsnęła, że właściwie tydzień siedzicie przy biurku i zastanawiacie się, w jakim czasie jesteśmy. Ja w takim momencie kiedyś byłem, kiedyś bardzo, bardzo dawno, to było 30 parę lat temu, to było po śmierci mojej siostry. To jest moja kuzynka w rzeczywistości, ale właściwie traktowałem ją jak siostrę. Ja nie potrafiłem przez 3 dni powstrzymać siebie. Nie potrafiłem. Byłem wykluczony z realizacji swojego życia. Dlaczego? Dlatego, że z Małgorzatą spędziliśmy mnóstwo czasu razem. Jej ojciec był dla mnie moim mentorem i moim ojcem, nazwijmy, wszystko co potrafi dzięki niemu. Czy nosić kapelusz, czy wiązać krawat, czy umieć się ubrać, czy potrafiąc się. I to jest właśnie ten przekaz. I Małgosi mąż, który stał się moim kuzynem, stał się szalenie postacią te panienki chyba lubią szkło. Tak to się nazywa, bo już drugi raz chyba tutaj przeczołgały się przed kamerę, mogły iść zupełnie inaczej. Nie, muszą tutaj krążyć w ten sposób. Ja podejrzewam, że jeszcze raz, bo lubią konferować z sobą i właśnie to jest to, że mąż Małgosi zrobił ogromne wrażenie na mojej córce i moja córka właściwie pod jego wpływem zbudowała swoje życie. Więc ja pod tym względem, że Małgosi ojciec, który był moim wujkiem, dał mi taką, nazwijmy, ogładę, czyli tego Merkurego, nauczył mnie wiele jako nauczyciel mój, a jego zięć nauczył moją córkę i moja córka podjęła to samo wyzwanie. To jest przepiękna rzecz, jeżeli pokoleniowo coś robimy i potrafimy do tego stworzyć jakby warunki i aplauz. To jest genialne wprost. I to są te historie, które warto przejrzeć. Ja muszę sprawdzić, która jest godzina, bo już będę musiał się zbierać. Ale cóż, zostawiam Państwa w tej chwili takiej niedokończonej. Tam sporo nie dokończyłem, ale dlatego, że chaos jest najważniejszy, bo jesteśmy przed Nowym Rokiem i ten Nowy Rok przed nami otworzy nowe działania. No właśnie mówiłem o tym, że te dziewczyny powracają, a ja już odchodzę. Dobranoc i z Bogiem i trzymajcie się. Do widzenia.